Siema, tu wahacz. Toyota Prius zawsze była specyficznym samochodem, ale jej piąta generacja wprowadziła moim zdaniem chyba najbardziej wyraźne zmiany, jeśli chodzi o istotę tego modelu. Sprawdźmy, co nowy Prius oferuje oraz do kogo jest adresowany. Moje stwierdzenie o istotnych modyfikacjach wzięło się z dwóch rzeczy. Zacznę od tej bardziej rzucającej się w oczy, ale też moim zdaniem trochę mniej istotnej całościowo, to znaczy zmiany wyglądu, bo Priusy od zawsze projektowane były w dziwny sposób. Rozumiałem koncepcję, w której samochód ma mieć jak najmniejszy współczynnik oporu powietrza i jest zarazem oryginalne, odróżniające się od reszty gamy nadwozie, ale dotychczas oznaczało to, jak dla mnie, przekombinowany, mało atrakcyjny projekt. Można było mówić właśnie o specyficzności czy unikatowości, ale żadnego Priusa wcześniej nie nazwałbym po prostu ładnym, a jego piąte wcielenie zdecydowanie z tym zerwało, bo testowany model prezentuje się według mnie naprawdę dobrze. Wciąż zachował on pomysł na aerodynamikę poprzedników, ale teraz dostaliśmy wyrazisty, a zarazem ładny projekt przedniego pasa, czy świetny zabieg z łukowatą i ucinaną w gwałtowny sposób linią boczną, a chociażby opadające wstawki przy tylnych światłach zalatują mi trochę Lexusem LC. Efekt końcowy jest udany, a też w egzemplarzu testowym poprawiany był on przez oryginalny, ale pasujący, przyznam, do tego nadwozia żółty lakier, a także przez 19-calowe felgi aluminiowe oferowane w prezentowanej najbogatszej wersji Executive w standardzie, chociaż spotkać można je również w niższej o jeden szczebel wersji Prestige. Taka koncepcja na nadwozie pociągnęła za sobą konsekwencje we wnętrzu. Gdy kierowca spojrzy do przodu, to dostrzeże bardzo pochyloną frontową szybę, co skutkuje też większymi słupkami. Maska jest w ogóle niewidoczna z perspektywy kierowcy, pod szybie jest długie. Widoczność na boki jest niezła. Szyby mają odpowiednie rozmiary. Z tyłu słupek jest masywny. Tylna szyba jest znowu bardzo mocno pochylona i też kończy się dosyć wysoko. Na szczęście kończy się jej dolna krawędź też mniej więcej wraz z nadwoziem. No ale wciąż kamera cofania mocno się tutaj przydaje. W wersji Executive dostaje się kamery 360 stopni o całkiem niezłej jakości. Obraz jest w nich tylko zbyt ciemny, to jest mój jedyny zarzut. Mamy rozsądnie kontrolowaną perspektywę, różne widoki, co istotne, nasz wybrany zapamiętuje się po ponownym wrzuceniu biegu wstecznego. Gdy się wrzuci z kolei bieg do przodu, to robi się trochę bardziej bajerancko, ponieważ w ten sposób samochód pokazuje nam otoczenie. Można też sobie oczywiście włączyć taki bardziej tradycyjny widok z kamery z przodu. Wyłącznie w topowej odmianie dostaje się również elektroniczne lusterko wewnętrzne, które można łatwo przełączać z takim zwykłym, w zależności od tego, który widok jest bardziej pożądany, a to zależy. Elektronika generalnie pozwala dostrzec więcej rzeczy za samochodem, bo pola widzenia nie ogranicza nadwozie czy pasażerowie, więc zmniejsza się martwe pole, też w bardzo ciemnym otoczeniu trochę więcej jest widać. Z drugiej strony ciężko jest w ten sposób oszacować odległość, na przykład parkując czy wyprzedzając kogoś, więc ja żonglowałem tymi trybami i było ok, ale nie powiem, aby takie elektroniczne lusterko jakoś wyraźnie poprawiało komfort jazdy od Bayer i tyle. Jakość oferowana przez kamerę jest moim zdaniem wystarczająca. We wnętrzu Priusa zastosowano niewielkie zegary, widziane z nad również nie największej kierownicy, w stylu trochę rozwiązania znanego z Peugeotów. Poza tym design kokpitu jest moim zdaniem ok, nie jest tu nudno, linie zgrabnie się ze sobą komponują, a zarazem nie ma eksperymentów, jeśli chodzi o sposób obsługi. Mała kierownica jest w Priusie bardziej rozciągnięta w pionie, czego przyznam nie rozumiem, bo na chłopski rozum pogarsza to szansę na znalezienie przez niektóre osoby odpowiedniej pozycji za kierownicą, to znaczy takiej, gdzie widać zegary i gdzie można nią swobodnie obracać. Mnie się to udało bez problemu, ale margines pomiędzy kierownicą i nogami był niewielki i zdarzało mi się przy niektórych manewrach zahaczać rękami o nogi. Ogólnie nie powiem, aby utrudniało mi to jazdę, ale widzę tu zmarnowany potencjał, bo we wspominanych Peugeotach kierownicę zrobiono taką fajną, malutką, jak w jakimś sportowym bolidzie, a tutaj jest bardziej standardowo. Generalnie rozwiązanie jest dla mnie neutralne. Z tyłu budowa nadwozia testowanej Toyoty powoduje, że gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki spory zapas, nad głową niestety jest zdecydowanie gorzej, ponieważ gdy się wyprostuję, to konkretnie wbijam się głową w podsufitkę. Tunel środkowy w testowanym modelu mało wystaje. Gdyby nikt nie siedział akurat na środku, to tylna kanapa ma wbudowany rozkładany podłokietnik. Z kolei w bagażniku do dyspozycji dostaje się 284 litry niskiej, ale długiej przestrzeni. Mamy tutaj też niski próg załadunkowy oraz regularne kształty. Po bokach z praktycznych elementów znaleźć można jedynie z lewej strony gniazdko 230V. Pod podłogą mamy bardzo płytki schowek. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się płaską podłogę.
Druga, ukryta wewnątrz karoserii, a moim zdaniem najistotniejsza zmiana, jaką wprowadził nowy Prius, to rezygnacja ze zwykłego układu hybrydowego i postawienie na naszym rynku wyłącznie na hybrydę plug-in, co spowodowało wyraźną podwyżkę ceny wyjściowej. Zanim jednak przejdę do finansów, powiem, z czym mamy w przypadku hybrydy w Priusie do czynienia. Cały układ oparty jest o dwulitrowy silnik benzynowy, który generuje 152 konie mechaniczne. Do tego dochodzi silnik elektryczny mający aż 160 koni mechanicznych, a łącznie dostaje się do dyspozycji 223. Jako że mamy do czynienia z hybrydą plug-in, to Prius pozwala doładowywać się z gniazdka i ma akumulator o pojemności 13,6 kWh. Można to robić poprzez prąd zmienny i kabel typu drugiego z mało imponującą mocą 3,6 kW, ale wciąż w około 4 godziny można auto do pełna naładować, więc jak ktoś robi to u siebie w domu czy też w pracy, to moc będzie wystarczająca. Tym bardziej, że samochód bardzo skutecznie zgromadzoną energią gospodaruje, bo przy naładowaniu do pełna testowaną Toyotą mogłem w Warszawie i okolicach przejechać w trybie elektrycznym około 70-75 km. Po rozładowaniu akumulatorów Prius zaczyna zachowywać się jak zwykła hybryda i silnik spalinowy szybko wkracza do akcji podczas przyspieszania, np. startu spod świateł, i widać, że pomysłem konstruktorów na obniżenie spalania było tutaj częste wyłączanie benzyny, gdy utrzymuje się prędkość albo lekko tylko przyspiesza, czy też toczy w korkach, i faktycznie czasami spalinowiec gasi się co chwila, co jednak jest niezauważalne pod kątem wibracji i też akustyki, bo benzyna na niskich obrotach jest bardzo dyskretna. Efekt końcowy jest taki, że Prius w mieście z wyładowanymi akumulatorami zużywał mi średnio 3,5-4,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 4-5 litrów, na drogach ekspresowych 5,5-6 litrów, a przy prędkościach autostradowych 6,5 litra, zatem wyniki naprawdę konkretne. Niestety na drogach szybkiego ruchu tak dobrze nie wypada wyciszenie i zwłaszcza hałas od nadkoli nie przystoi samochodowi na tej półce cenowej. Wracając do spalania, podanych rezultatów nie uzyskałem przy jakimkolwiek hybrydowym eco-drivingu, tylko jeżdżąc normalnie i wykorzystując moc Priusa, a tej nie brakuje. Najlepiej jest w trybie elektrycznym, bo wtedy dzięki solidnemu silnikowi samochód bezszelestnie gwarantuje bardzo dobre przyspieszenie i natychmiastowe reakcje na gaz, i trzeba ten gaz naprawdę mocno wciskać, aby wybudzić benzynę. Gdy się to zrobi, to auto tak rusza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Energia z akumulatorów w 100% nigdy jednak nie znika, więc elektryczny efekt jest obecny również w trybie hybrydowym. Wciąż mamy dzięki niemu początkowego kopniaka po wciśnięciu gazu, chociaż czasami też układ chwilę czeka na wkręcenie benzyny na wyższe obroty i dopiero wtedy auto ostrzej rusza, i nie zauważyłem konkretnych warunków, kiedy komputer uznaje, że zareaguje w taki albo w inny sposób. W każdym razie zawsze przyspieszenie jest w Priusie takie jak trzeba i aż byłem zaskoczony, jak dobrze idzie mu zwiększanie prędkości. Pracą układu hybrydowego steruje bezstopniowa skrzynia ECVT, co przekłada się na fakt, że podczas tego przyspieszania pojawia się monotonny dźwięk, bo silnik wkręca się w zależności od potrzeb na wysokie, stałe obroty, i to jest mało przyjemne akustycznie i pozbawia przyspieszenie, powiedzmy, soczystości. Takie są jednak uroki przekładni tego typu, a też zakładając, że ideą tego auta jest jazda w trybie elektrycznym z naładowanymi akumulatorami, to można z tym żyć. Swoją drogą baterię ładować można tutaj też wymuszając wzmożoną pracę benzyny, co nie ma za bardzo sensu, a w Executive jest też opcja skorzystania z paneli słonecznych na dachu. Nie ma co liczyć na to, że dzięki nim będzie się jeździć za darmo, tylko można tu mówić o zyskiwaniu setek metrów albo pojedynczych kilometrów zasięgu w zależności od pogody, ale zawsze trochę dodatkowej energii dzięki temu przybywa. Aby mieć panele na dachu, trzeba wydać minimum 239 900 zł za testowaną wersję Executive, a cena modelu startuje od 199 900 zł, i kwoty te odpowiadają za istotniejszą zmianę, jeśli chodzi o Priusa, o której wspominałem na początku, ponieważ w przeszłości model ten dostępny był również jako zwykła hybryda, co przekładało się na fakt, że jeszcze na przykład w 2021 roku można go było mieć za około 140-150 tysięcy złotych.
Wiadomo, co przez ten czas zrobiła inflacja, ale wciąż obecność bardziej zaawansowanej hybrydy plug-in odpowiada za sporą część podwyżki i może też zniechęcić część osób, które nie mają gdzie ładować auta i wykorzystać w pełni jego atutów. Jeśli ktoś jednak na nowego Priusa się zdecyduje, to chociaż w podstawie dostaje się już wystarczający poziom wyposażenia, to najrozsądniejsza jest moim zdaniem warta 211 900 zł środkowa wersja Prestige, bo tam dochodzą chociażby matrycowe światła LED, większe felgi czy podgrzewana kierownica i przy i tak wyższej wyjściowo cenie auta warto trochę do niego dopłacić. Testowany Executive z wentylacją foteli i ich pamięcią, czy wspominanym dachem solarnym jest bardziej propozycją dla osób, które chcą mieć ten model i nie liczą się specjalnie z pieniędzmi. Jeśli ktoś chciałby takiego rozsądniejszego Priusa Prestige, ale w wynajmie długoterminowym, to można mieć go za 3207 zł netto miesięcznie w ofercie przygotowanej przez partnera Wahacz TV, firmę Carlis Polska przy zerowej wpłacie własnej, 4-letnim okresie wynajmu i rocznym limicie kilometrów 20 000. Dodatkowo, wpisując w uwagach do zamówienia na stronie kod Wahacz Free, można zgarnąć bonus w postaci darmowego podstawienia wybranego auta pod wskazany adres. Link do oferty wraz z kodem wrzuciłem w opisie filmu. Pod kątem właściwości jezdnych samochód oferuje dobry poziom, aż przyznam lepszy niż się spodziewałem, bo układ kierowniczy w Priusie ma sporą bezpośredniość i dawał mi dużą pewność podczas jazdy po zakrętach, zwłaszcza w trybie sportowym, gdzie zwiększa się opór stawiany przez kierownicę. Niestety komputer za każdym razem zmienia ustawienia na normal, ale za to Prius oferuje tryb indywidualny, więc można sobie wybrać na przykład ostrzejszy układ kierowniczy i zwykły silnik i na ten indywidualny za każdym razem się przełączyć. Co do zmuszania nas do czegoś przez komputer, to aktywuje się też za każdym razem asystent prędkości, którego trzeba wyłączać w menu, nie odpowiada za to jakiś fizyczny przycisk. Mamy też monitoring uwagi kierowcy, który przyznam działa tutaj uczciwie, to znaczy nie ingeruje niepotrzebnie albo za szybko. Zawieszenie Priusa zestrojone jest dosyć sztywno, co dobrze sprawdza się na zakrętach, bo auto mało się w nich przechyla. Nie jest ono jakieś nieprzyjemnie twarde, ale trzeba brać poprawkę, że kupując ten model, zwłaszcza na 19-calowych felgach, dostanie się bardziej nastawioną na właściwości jezdne charakterystykę. W mieście, poza kiepską widocznością, samochód oferuje umiarkowany promień skrętu jak na swoje 460 cm długości i 178 cm szerokości, a kierownica przy niskich prędkościach nie stawia zbyt dużego oporu. Jeśli chodzi o sposób obsługi, to panel klimatyzacji oparty jest o wygodne, w pełni fizyczne elementy sterujące. Każda istotna funkcja ma tutaj swój dedykowany przełącznik. Tą samą filozofię spotkać można na kierownicy, gdzie mamy mocno specyficzne pionowe rozmieszczenie przycisków, ale przyznam, że szybko się do tego przyzwyczaiłem i naturalnie mój kciuk sięgał lewy do sterowania komputerem, odbiór odrzucania połączeń. Tutaj mamy zmianę głośności, a z prawej strony sterowanie piosenkami, a także aktywnym tempomatem. Interfejs na małym ekranie elektronicznych zegarów może być albo uproszczony, albo można z lewej strony wyciągnąć dodatkowe informacje, których jest dużo, mamy kilka kategorii, jest to taki typowy projekt dla Toyoty i ogólnie dostęp do tych wszystkich rzeczy jest wygodny. Nie podoba mi się tylko to, że jest tutaj też sekcja ustawień, mamy długą listę przewijaną lewo-prawo z ustawieniami dotyczącymi bezpieczeństwa, co nie jest wygodne do zmiany. Jeszcze gorsze jest to, że zakopane są tutaj też inne ustawienia, i żeby dostroić różne rzeczy związane z działaniem samochodu, trzeba się tutaj przekopywać, a powinny być te ustawienia przeniesione na ekran centralny. I tak się w rzeczy samej stało, ale nie w 100%, ponieważ gdy wejdzie się tutaj w ustawienia, to część rzeczy się dubluje. Na przykład można wybierać i tutaj prąd ładowania, ale już chociażby sterowanie wysokością podnoszenia klapy bagażnika, to można przełączać tylko z zegarów, a tutaj tego nie znalazłem. Nie twierdzę, że tego nie ma, ale przekopałem się przez te różne kategorie i nic pasującego nie było, więc nie rozumiem, czemu tych wszystkich ustawień tutaj nie umieszczono, ponieważ ten ekran ma sprzyjającą dostrajaniu różnych rzeczy przekątną, aż 12,3 cala. Też szybko bardzo tutaj się wszystko ładuje, mamy bardzo dobrą reakcję na dotyk, ale ta duża przekątna marnuje się niestety, ponieważ nie można dzielić ekranu pomiędzy różne moduły. Trzeba pełnoekranowo odpalać mapę, system audio czy cokolwiek innego, a na przykład podział połowa na mapę, połowę na audio byłoby zdecydowanie wygodniejsze, no ale fakt zostaje, że obsługa tych najważniejszych podstawowych rzeczy jest tutaj wygodna. Za to dużym minusem jest fakt, że smartfona z Androidem nie da się bezprzewodowo połączyć z Android Auto. Taka opcja jest wyłącznie w przypadku Apple CarPlay.
Swoją drogą, szukając możliwości podziału interfejsu, jak ta mapa się tak szybko ładuje jak wysokiej klasy tablecie, to wypada pochwalić, znalazłem z kolei możliwość odpalenia mapy pogodowej, która pokazuje aktualne opady w naszej okolicy. To akurat się aż tak szybko nie wczytuje, no ale sam fakt, że taka możliwość jest udostępniana kierowcy, jest fajne i też praktyczne nieraz, bo czasami te opady mogą być w niektórych obszarach skłaniające do pojechania inną drogą. Jeśli chodzi o ładowanie, to z przodu mamy dwa USB-C, jest też 12V, nie ma za to maty indukcyjnej, chociaż wydawałoby się, że tutaj powinna być, no ale jest to po prostu tu taka półeczka. Nie znalazłem też w cenniku żadnej informacji o tej macie, co jest mocno zastanawiające, biorąc pod uwagę współczesne standardy i cenę samochodu. Kolejne dwa USB znajdują się w podłokietniku. Z tyłu mamy kolejne dwa USB, wszystkie na pokładzie są w standardzie C. Przy aż tylu złączach jedno czy dwa powinno być moim zdaniem w standardzie A, bo wątpię, żeby aż 6 urządzeń naraz było tutaj często ładowanych, a czasami dla osób ze starszymi kablami jakieś USB-A mogłoby być ratunkiem. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego nie jest zbyt duży, jest za to lekki. Wykonany został z robiącego przyzwoite wrażenie estetyczne plastiku. Na froncie mamy szybkę połyskującą. To nie jest dobry pomysł, ponieważ łapie ona masę niewielkich zarysowań. A jeśli chodzi o jakość w kabinie, to na podszybie mamy trochę twardego materiału, ale matowego, nie odbijającego promieni słonecznych. Tutaj jest miękka, bardzo ładnie wyglądająca wstawka. Drzwi od najwyższych partii są miękkie, mamy też odpowiednio miękkie podłokietniki. Tutaj jest fajna sekcja o miłej dla oka fakturze. Trochę niżej są już twarde, gorszej jakości tworzywa, nie zwracające na siebie za bardzo uwagi. Za dużo jest fortepianowej czerni, trochę moim zdaniem tutaj na tunelu środkowym można by to jakoś bardziej szlachetnie rozwiązać. Do działania detali nie mam zastrzeżeń, podobnie jak do wzorowego spasowania. Kiepsko wypada za to ten element, jest to właściwie jedyne miejsce, które jakoś bardziej razi w oczy, jeśli chodzi o jakość w tej kabinie. Tutaj mamy twardy plastik, który wygląda tanio, a jest jednak w eksponowanym miejscu. Pakiet ambientowego oświetlenia wnętrza w Priusie składa się z LEDowego paska na desce rozdzielczej, co bardziej zwraca uwagę, oraz podświetlenia przestrzeni na nogi, co zwraca uwagę już mniej. Nie są to jakieś rzeczy totalnie zmieniające odbiór tej przestrzeni, gdy jest ciemno, ale zawsze jakieś tam urozmaicenie gwarantują. Nie można modyfikować kolorystyki tego niebieskiego paska. Ja przynajmniej nie znalazłem żadnego menu za to odpowiadającego. Nie można również zmieniać kolorystyki instrumentów pokładowych. One są zawsze białe, co tworzy tutaj mocno taki neutralny nastrój, no ale funkcjonalny, ponieważ ta biel jest czytelna. No i wszystkie przyciski są tutaj podświetlone. W temacie oświetlenia kabiny warto jeszcze wspomnieć, co dzieje się, gdy odpalimy lampkę na podsufitce, ponieważ ona prezentuje się naprawdę ciekawie. Odpalone przednie światła Priusa wyglądają oryginalnie ze swoimi smukłymi liniami. Bez dwóch zdań będą one zwracać uwagę po zmroku. Wszędzie z przodu są diody. Tak samo jak w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu mamy również smukły projekt świateł, ale w porównaniu z przodem wydaje się on być nieco stonowany. Nie tworzy to jednak wrażenia jakiejś niespójności, a oświetlenie testowanego modelu całościowo wygląda według mnie ładnie. Zadaniem matrycowych świateł LED jest takie wycinanie pionowe fragmentów wiązki, aby inni kierowcy nie byli oślepiani, a aby zarazem reszta drogi była możliwie często maksymalnie oświetlona. Pod kątem reakcji komputera na pojawienie się źródeł światła, to działa to moim zdaniem ok i nie doświadczyłem sytuacji, aby oprogramowanie wyraźnie spóźniło się z wygaszeniem, co najwyżej czasami mamy do czynienia z chwilą zawahania względem czasu, w którym bym to samemu zrobił, nie mającą jednak moim zdaniem wpływu na realne oślepienie kogokolwiek. Moc świecenia LEDy Priusa oferują dobrą i całościowo matrycowe światła trzymają w tym modelu właśnie dobry poziom, nie wyróżniają się niczym, ale realizują swoje zadanie. Podsumowując, nowy Prius to naprawdę dobre auto, które łączy wyróżniający się wygląd, w końcu w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, z dobrymi właściwościami jezdnymi i dużą wydajnością układu hybrydowego. Z drugiej strony mamy tutaj wyższą cenę ze względu na układ plug-in, a także wynikającą z projektu nadwozie widoczność i ilość miejsca w środku, więc nowy Prius zdecydowanie nie jest propozycją dla każdego, ale jeśli ktoś świadomie się na niego zdecyduje, to nie będzie później żałować. I to wszystko, co przygotowałem o Toyocie Prius. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!